Układy, rozbudowany układ płytek, cegiełka. Jeśli w bazie, w zakładce układy nie pojawiają się przykładowe schematy układów, płytka po przeniesieniu na obiekt zostanie rozmieszczona standardowo. Program wykorzysta wszystkie twarze, które są dostępne w bazie, jednak nie uzyskamy efektu przesunięcia płytek. Żeby stworzyć układ, wybieramy ścianę, która nie była wcześniej pokryta żadnym materiałem. We właściwościach materiału w typie wypełnienia nie powinien pojawić się tutaj żaden materiał. Następnie przełączamy się na zakładkę Edycja i ustalamy ilość punktów charakterystycznych, które ułatwią nam zrobienie układu. Wracam do zakładki Płytki, wybieramy narzędzie Wstaw płytkę. Ponieważ do dyspozycji mamy długie płytki, musimy układ tworzyć jak najbliżej lewej krawędzi ściany. W kącie obrotu zmieniam kąt obrotu na 90, sięgam po pierwszą płytkę i dosuwam ją do lewego boku ściany. W przesuniętej płytce mam zaznaczony lewy dolny narożnik. Dzięki temu program odnajdzie w sąsiedniej płytce wierzchołek, do którego dociągnie nam kursor myszki. Wykorzystuję wszystkie twarze płytek dostępne w bazie. Rozpoczynam tworzenie kolejnego rzędu. Ostatnia płytka została dodana. Przyłączam się na zakładkę Układy. Wybieramy Wskaż obszar, klikam na ścianę, wybieram wektor X i rozciągam go od lewego górnego narożnika lewej płytki w ostatnim rzędzie, pionowo w dół do boku płytki pierwszej. Wybieram wektor Y i prowadzę go wzdłuż dolnej krawędzi ostatniego rzędu. Należy włączyć podgląd układu. Tak wygląda układ. Możemy go zapisać. Nadajemy mu nazwę. Płytki z układu zaznaczamy, usuwamy z obiektu. Po przełączeniu się na zakładkę Układy możemy skorzystać z gotowego układu. Możemy zmienić kolor fug. Możemy po zaznaczeniu obszaru w zakładce Edycja rozmieścić płytki losowo. W zakładce Płytki możemy wybrać narzędzie Zastępowanie płytek. Jeżeli w bazie znajdują się płytki o tym samym formacie, ale w innym kolorze, możemy rozmieścić nowe płytki, na przykład na obszarze albo pojedynczo. Dziękuję za uwagę.